Jesteśmy sobie w sali tronowej. Żeby nie skłamać, dzisiaj jest jakieś 86 stopni. Miałem wam powiedzieć, jak się znalazłem w Holandii. Ważne jest, żeby zawsze podchodzić do źródeł historycznych z krytycyzmem. Ale fajną miejscówkę odkryłem. To musi być gdzieś tutaj. Zasypiam. O, jakaś kartka. Dostałem zaproszenie na wesele. Ciekawe, skąd wiedzieli, że tu jestem. A nie, to mandat. 500 euro. Ściema, jestem Tomek. Witam w jedynym programie przygodowo-ciekawostkowo-komediowym, jaki znam. Wczoraj dotarłem do Woerden. Pokonałem 25 km, ale byłem taki zmęczony, że po prostu tam, gdzie upadłem, tam zasnąłem. Zjem tylko jakieś śniadanie i ruszamy dalej. Żeby nie skłamać, dzisiaj jest jakieś 86 stopni Fahrenheita. Woerden, urokliwe miasto w Holandii, o bogatej historii sięgającej czasów rzymskich. Jego położenie nad rzeką Oude Rijn uczyniło je strategicznym punktem starożytności. Mieszka tu ponad 50 tysięcy ludzi i zajmuje powierzchnię 92 km². Co ciekawe, 92 to liczba pomników, które są porozrzucane po całym mieście. Są i takie trochę mniejsze, trochę średniejsze, trochę większe, trochę ogromniejsze, są różne i różniejsze. Każdy z tych pomników jest unikalny. Część z nich została wykonana z kamienia lub granitu. Część z nich została odlana z brązu. Niektóre są ciekawe, inne trochę mniej. Na kilku z nich można usiąść. Na niektórych lepiej nie. Starożytne Koloseum. Ta rzeźba nazywa się W objęciach Morfeusza i została zrobiona przez panią Dominikę z Polski. W sumie to mało wiem o sztuce. Więcej wiem o sztuce przetrwania. Tarcza. Miałem śpiworu, ale wziąłem farelkę. Co? Powiem wam, jak się w ogóle znalazłem w Holandii. Ale najpierw idziemy pozwiedzać. Fajna wieża. Ciekawe, czy mnie wpuszczą. Nie chcą mnie wpuścić. Excalibur. A jesteśmy w Muzeum Woerden. Chyba jestem drugi raz w muzeum z własnej woli. Wielu znanych malarzy pochodziło z Holandii, takich jak Rembrandt, Hieronim Bosch czy Vincent van Gogh. Ten obraz akurat nie należy do żadnego z nich. Artysta nieznany. Obraz 1575 roku. Już gdzieś widziałem to miejsce. Nie, to nie to. Tutaj siedzieli sobie król z królową. Albo królowa z królem. Jesteśmy sobie w sali tronowej. Chociaż to nie jest zamek, żeby to była sala tronowa. Tu jest jakaś mapa. Mapa starożytnego żartu. Ciekawe. Hełm legionisty. Albo kogoś tam. Wykopaliska archeologiczne w Woerden przyniosły odkrycie wielu artefaktów rzymskich, w tym dobrze zachowanej łodzi z około III wieku naszej ery. Wąż. Jesteśmy zgubieni. Muszę zadzwonić, znam kogoś, kto pomoże mi z tą mapą. Ściema, panie matematyku. Znalazłem mapę w muzeum. Chyba prowadzi do starożytnego żartu, o ile znam holenderski. Ściema, Tomku. Wyślij mi ją. Już wysyłam. Wysłałeś mi link do swojego filmiku. Swoją drogą nieźle jak na pierwszy raz. Sorki, wysyłam ponownie. Wysłałeś mi swoje zdjęcie z kaczką. Ogarnij się. Mój błąd. No. Okej, mam ją, ale ta mapa jest niekompletna. Rozejrzyj się po mieście. W porządku, na razie. Idziemy zobaczyć kościół. Tu jest jeden, a porządny. Żartowałem, jest ich więcej. Kościół świętego Bonaventury to kościół katolicki w Woerden. Ukończono jego budowę w 1892 roku.
jest druga mapa. Chyba toperze, bo nietoperze latają nocą. Byliśmy w kościele, a teraz idziemy do zamku. Czyli tam. Zamek w Woerden, zbudowany w 1407 roku, jest jednym z najważniejszych zabytków tego historycznego miasta. Zastanawiam się, ile jest prawdy w historii. No bo wyobraźcie sobie scenkę, że coś się stało. Zaatakują kosmici, miałem na myśli wulkan. I nasza cywilizacja została zakopana pod popiołem wulkanicznym. I za 1000 lat archeolodzy odkopują na przykład dysk z danymi, na którym będą zapisane na przykład wiadomości z jakiejś przypadkowej telewizji. Euro nie jest warte więcej niż 3 zł, nawet jest mniej warte. Pojęcie historia kłamie jest często używane w kontekście manipulowania faktami, opuszczaniu nieistotnych informacji lub przedstawiania wydarzeń w sposób stronniczy. Jest kilka powodów, dla których historia może być przedstawiana w sposób nieobiektywny. Interesy polityczne, niepełne informacje, zła interpretacja czy stronniczość źródeł. Ważne jest, żeby zawsze podchodzić do źródeł historycznych z krytycyzmem, zastanawiać się nad tym, kto je napisał i w jakim celu. Wielu unikalnych widzów widziało mój ostatni odcinek. Jak na mnie, to ogromny sukces. Dziękuję bardzo. Widzicie? Wszyscy jesteście unikalni. Ksz, ksz. Mam drugi fragment mapy. Ksz, ksz. Przestań pluć w mikrofon. Wyślij mi ją. Już ją powinieneś mieć. Okej, mam to. Mapa starożytnego żartu jest gotowa. Wyślę ci ją super szybką pocztą. Dziękuję. Mam. Rzeczywiście szybko. To miejsce jest gdzieś w pobliżu. Jak w ogóle na to wpadłeś? Pomnożyłem kod pocztowy z kodem kreskowym i wyszły mi współrzędne geograficzne. Dzięki. Wielkie dzięki. W takim razie idę kopać. Powodzenia. I pamiętaj, obserwuję cię. Jak to? No na Instagramie i YouTubie. A, okej. Kościół w zamku. Zamek z kościoła. Jeszcze się tylko rozejrzę po centrum i możemy iść dalej. Miałem wam powiedzieć, jak się znalazłem w Holandii, ale to zaraz. Idziemy szukać skarbu. Serio, przez te ostatnie 2 dni zwiedziłem więcej niż przez cały rok. A to dlatego, że mi się nigdy nigdzie nie chciało chodzić. To musi być to miejsce, o którym wspominał pan matematyk. Zaczynam kopać. O nie, moja jedyna łyżka, jaką miałem ze sobą. To musi być gdzieś tutaj. Ej, chyba coś znalazłem. O! Coś tu jest. Co to jest? Monety? A ja myślałem, że szukam starożytnego żartu. Ciekawe ile? Wyglądałem na stare. Na potem. Wszystkie mi się wysypały w plecaku. Tyle ziemi musiałem przekopać, żeby to znaleźć. Chyba zbyt pochopnie wybrałem sobie cel, żeby iść w linii prostej do mojego domu w Polsce. Ponieważ wtedy ominę bardzo dużo ciekawych miast, takich jak Rotterdam, Haga, Amsterdam. A mój nowy cel to jest dotarcie do Polski, byle do świąt. Czyli mamy jeszcze parę miesięcy, więc spokojnie. Bye bye Woerden. Nie uda mi się dzisiaj dotrzeć do Utrechtu, a po drugie od jutra mam dopiero hotel, więc dzisiaj się jeszcze zatrzymam gdzieś tutaj i jutro będę w Utrechcie i tam zostanę na 2 dni. Ale fajne miejsce odkryłem. To są japońskie ogrody. Zaraz wam pokażę.
Zostaje mi jakieś 2 km do Utrechtu, dlatego nie udało mi się znaleźć nigdzie tabliczki z napisem Utrecht. Ale jestem już zmęczony, dlatego jutro miałem wam powiedzieć, jak się w ogóle znalazłem w Holandii. Przyjechałem!